Zarejestrowałam się do KMS-u w 2014 roku na uczelni. Pamiętam, że było takie stoisko z balonami. Dużo ludzi było tam. A ja jestem taka, że jestem ciekawska. Podeszłyśmy tam z dziewczynami ode mnie ze studiów zapytać się, co to za akcja, o co w tym chodziło. Nie miałam pojęcia. Ale zrobili mi wymaz z policzka, wypełniłam kwestionariusz i skończyło się to na tym tak naprawdę. Po kilku miesiącach dostałam kartę swoją DKMS-u, taki identyfikator i zapomniałam o tym. W 2016 roku, to chyba była wczesna wiosna, wiem jaki to był dzień, bo biegałam wtedy w parku u mnie w Skawinie i dostałam telefon. Pani zapytała, czy mam chwilę, żeby porozmawiać. Przedstawiła się oczywiście, że jest właśnie z fundacji DKMS. Odmówiłam jej i powiedziałam, żeby zadzwoniła za godzinę, jak będę w domu. Byłam zdenerwowana, podekscytowana. Wracałam do tego tematu, dowiadywałam się, co to jest, bycie dawcą, więc różne uczucia, emocje się we mnie mieszały. Więc pani zadzwoniła i powiedziała, że prawdopodobnie mam bliźniaka genetycznego. Prawdopodobnie ktoś potrzebuje mojej pomocy. Ktoś zachorował na białaczkę i tylko dzięki temu, że ja mogę oddać mu komórki macierzyste, on może przeżyć i mieć nowe życie. W ogóle nie zawahałam się. Po prostu od razu powiedziałam tak, co trzeba zrobić, jaka jest procedura, zaczęłam dopytywać. No, zaczęło się od po prostu spisania formularza, ankiety zdrowotnej i rozpoczęłam tą przygodę życia. Wszystko zaczęło się od badań wstępnych, żeby potwierdzić zgodność genetyczną moją i tego biorcy. Wszystko było dostosowane pode mnie. DKMS umawiał mnie na wizyty, na badania w pobliżu mojego domu zamieszkania. Miałam pobraną krew, rentgen, USG. No generalnie byłam totalnie cała przebadana. Później miałam wiele jeszcze ankiet i był już ten decydujący telefon. Jest zgodność. Faktycznie mogę oddać swoje komórki macierzyste biorcy. Wtedy dostałam od kliniki czynnik wzrostu komórek macierzystych. To były takie zastrzyki. Parę dni musiałam je wstrzykiwać. A to był też dość ciekawy czas w moim życiu, bo właśnie wtedy kończyłam pisać pracę licencjacką. Więc moje noce były długie i ciężkie. I czułam, jak ta cała energia jest we mnie po prostu, że robię coś dobrze. I po kilku dniach pojechaliśmy z Maxem do kliniki w Krakowie. I tam był zaplanowany zabieg. Nie mogę zapomnieć na pewno to, że była taka duża mapa świata na ścianie. I w niej było mnóstwo pinesek. I z pielęgniarką spekulowaliśmy, dla kogo to oddajemy. Czy dla kogoś w Polsce, czy może w ogóle z kogoś z Australii, bo tam było tak dużo pinesek. U mnie była metoda wybrana z krwi obwodowej. Po prostu maszyna odciągała z mojej ręki komórki macierzyste, przefiltrowywała krew i ta krew wracała z powrotem do mojej ręki. Sam zabieg był bezinwazyjny, bezbolesny, bezproblemowy. Po wszystkim poszliśmy na dobre naleśniki i zadzwonił telefon. Wtedy mogła pani z DKMS-u powiedzieć mi, dla kogo to oddałam. Okazało się, że był to 30-letni mężczyzna z Turcji. Mam brata genetycznego. Z jednej strony mega się cieszyłam, a z drugiej strony ja zawsze chciałam mieć siostrę. Ja już mam 2 starszych braci, a tu kolejny. Te zasady są takie, że nie możemy mieć kontaktu przez okres 2 lat. Ale jednak DKMS wysyłał mi właśnie informacje, jak się czuję, czy żyję, czy są jakieś komplikacje po tym wszystkim. Minęły lata. A tym razem nie dostałam krótkiej informacji na maila, tylko list. List od mojego brata. Droga siostro krwi, czasami ludzie nie muszą urodzić się z tej samej matki i ojca,
aby być braćmi lub siostrami. Przezwyciężyłem białaczkę. Dzięki Twojej krwi przeżyłem. Masz wielkie serce, żeby oddać komuś krew, nawet nie wiesz i nie widzisz, jak bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci też moja żona, moja mama i moja córka. Odegrałaś kluczową rolę w tym, bo choroba mogła oddzielić mnie od mojej rodziny. Będziesz zawsze w moim sercu przez całe życie. Mam nadzieję, że wkrótce się skontaktujemy ze sobą. I wtedy tak naprawdę zrozumiałam, co zrobiłam. Kiedy faktycznie ten drugi człowiek się odzywa do Ciebie i Ci dziękuję, że on żyje, po prostu. Chciałabym, żeby każdy miał większą świadomość, co to jest bycie dawcą komórek macierzystych. Jakie to ma znaczenie bycie w bazie. Wiele milionów osób jest dawcami komórek macierzystych. I te wiele milionów jest szansą dla tych osób, które czekają na taką nadzieję. A faktycznych dawców jest około 10 000. To jest kropla w morzu. I właśnie dzięki temu listowi zrozumiałam, co zrobiłam i jestem tym wzruszona. Po prostu.